Jakiś czas temu wrzuciłem na kanał film o polskojęzycznych kanałach o fotografii analogowej, które chętnie oglądam i wydaje mi się, że przyszła już pora na listę tych zagranicznych. Przy okazji, jak znacie jakieś nie polsko i nie anglojęzyczne kanały o fotografii analogowej, które są dobre, to wpiszcie w komentarzach, bo ja nie znam takich za dużo, a chętnie bym posłuchał i pooglądał, jak robią to ludzie z innych zakątków świata. Tylko żeby miały oczywiście napisy, bo po polsku bądź po angielsku, żebym wiedział, na co patrzę. Tak jak w przypadku tamtego filmu o polskojęzycznych kanałach, to nie będzie kompletna lista wszystkich dobrych kanałów o fotografii analogowej w całym internecie, tylko to będzie mój subiektywny wybór tych, które ja faktycznie lubię i regularnie oglądam. I nie tylko to, ale oprócz tych kanałów, które dotyczą wyłącznie fotografii analogowej, wspomnę też o takich, które są trochę o fotografii analogowej, a trochę o cyfrowej, a także o zgrozo pojawią się też takie, które dotyczą wyłącznie fotografii cyfrowej, ale w jakiś sposób pasują mi do tematu. Zaczniemy od oczywistej oczywistości. Nie od dzisiaj wiadomo, że filmy na YouTubie w pierwszej kolejności ogląda się dla osobowości prowadzącego, a w drugiej kolejności dla jego bądź jej zdjęć i wiedzy. A przynajmniej tak mi się wydaje. I Jason, odpowiedzialny za Grainy Days, doskonale wie, że w pierwszej kolejności liczy się show. Zdjęcia też robi dobre, ale jego kanał ogląda się głównie dla mniej lub bardziej wybrednych żartów prowadzącego, wygłaszanych zawsze z kamienną twarzą. Czy to są odgłosy bąków puszczane podczas wyświetlania na ekranie technicznych terminów, czy powtarzany z dość dużą regularnością żart o tym, jak to czerwienie są nasycone jak tyłek pawiana. Jeśli takie klimaty Wam pasują, no to pewnie i tak już znacie Grainy Days. Analog Diaries jest tworzone przez Marinę Bojczuk, Ukrainkę, która mieszka w Seattle. I Marina przyszła do świata fotografii ze świata charakteryzacji, makijażu i to widać na jej zdjęciach. Uważam, że jej zdjęcia są jednymi z najlepszych, jakie tylko można znaleźć na YouTubie. To jest osoba, która potrafiła wycisnąć dobre zdjęcia nawet z filmu Harman Phoenix 200, kiedy jeszcze nikt nie potrafił go tak naprawdę używać. Jej doświadczenie z charakteryzacją widać w tych zdjęciach, bo świetnie używa wszystkiego tego, co tworzy zdjęcie, a co nie jest aparatem właśnie. Charakteryzacji, kostiumów, rekwizytów, światła. Koniecznie sprawdźcie jej projekt, w którym przez cały rok robiła sobie codziennie autoportret. Kilka zdjęć w tym projekcie powstało nawet bez użycia prawdziwego aparatu, tylko przy użyciu skanera Epson, takiego jakim ja na przykład skanuję negatywy. Wielu ludzi pisze o sobie w notkach autobiograficznych, że są artystami wizualnymi. Zwykle to są puste, nic nieznaczące słowa, ale nie w przypadku Mariny i Analog Diaries. Ten kanał powstał, kiedy ludzie odpowiedzialni za promocję popularnej marki robiącej na przykład obiektywy do smartfonów Moment postanowili stworzyć swoje własne marketingowe imperium i wystartowali ze studiem produkcyjnym, podcastem i część z nich zaczęła tworzyć swoje własne kanały na YouTubie. I Graincheck praktycznie z miejsca awansował na jeden z moich ulubionych, a to za sprawą dwóch rzeczy. Po pierwsze, ekranowej charyzmy autorki Taylor Pendleton, która jest w stanie zrobić 27-minutowy film, w którym za biurkiem opowiada o wszystkich swoich aparatach i ja ten film oglądam od początku do końca. A druga rzecz, jej filmy są po prostu bardzo dobrze zrobione, są dynamiczne, ciekawie zmontowane, jest co oglądać. Teraz pora na kanał, który w większości poświęcony jest aparatom cyfrowym. Ale jego autorka zawsze wyszukuje aparaty, które mają w sobie coś ciekawego i interesującego. I to w jakiś sposób pasuje mi do ducha fotografii analogowej. Mowa o One Month Two Cameras, prowadzonym przez Alexis. Alex zawsze wyszukuje właśnie aparaty, w których jest coś dziwnego, mają jakąś unikalną funkcję i to czyni je interesującymi i przyjemnymi w używaniu. Opowiada o nich w stosunkowo prostych realizacyjnie filmach, ale bardzo przyjemnie się jej słucha, a jej pasja do na przykład obciachowych małpek z sensorami CCD się naprawdę udziela. I bardzo ciężko zakończyć oglądanie jakiegokolwiek jej filmu bez 5 nowych alarmów cenowych ustawionych na eBayu.
O ile anglojęzycznych kanałów jest na pęczki, o tyle bardzo ciężko trafić na kanały, które są w jakichś innych językach tworzone. Jestem pewien, że jest ich też mnóstwo gdzieś tam za ścianą algorytmów i sugestii, ale nigdy do nich nie dotrzemy. A pewnie nawet gdybyśmy dotarli, to nie mają angielskich napisów, już nie mówiąc nawet o polskich. Ale jakiś czas temu trafiłem na kanał Watono, który jest tworzony przez japońskiego fotografa, który zadaje sobie trud dodawania angielskich napisów. I za to jestem mu bardzo wdzięczny, bo oglądanie jego fotograficznych spacerów po Tokio i okolicach z japońską narracją to po prostu czysta przyjemność. Bardzo polecam na spokojne popołudnia. Lina Bessonowa. Lina nie publikuje zbyt często na YouTubie, ale jak już na jej kanale pojawi się jakiś film, to jest wprost napakowany sekretną, alchemiczną wiedzą. Na przykład jej film o tym, czym się różni ziarno T-Maxa od Tri-Xa, był absolutnie pierwszym w internecie, który był w stanie rozjaśnić mi tą kwestię. Zamiast załatwiać to zwyczajowym ziarno Tri-Xa jest absolutnie najlepsze wśród wszystkich filmów czarno-białych. Albo jej superprodukcja wręcz o tym, jak skanery na lotniskach wpływają na filmy, które przewozimy, wyjaśnia każdy aspekt tego. Także polecam. Bardziej aktywna jest na Instagramie i TikToku, chociaż z TikTokiem nie jestem na bieżąco, gdzie publikuje krótkie filmiki, zwykle dotyczące tej ciemniowej części fotograficznego procesu. Kyle McDougall. Kyle jakiś czas temu przeprowadził się ze Stanów Zjednoczonych i zamienił zdjęcia zardzewiałych wraków samochodów i opuszczonych stacji benzynowych pośrodku pustyni na zdjęcia mglistych wrzosowisk i zrujnowanych kamiennych, poprzemysłowych budynków. To oczywiście niesprawiedliwe uproszczenie, bo Kyle poza tym, że jest youtuberem, to jest też po prostu rewelacyjnym fotografem i jego zdjęcia bywają czasem po prostu przepiękne. Co lubię w jego filmach, to że po pierwsze jest wnikliwym, bardzo rzeczowym recenzentem i nie zadowala się powierzchownymi wnioskami, a po drugie, oglądając jego filmy, odnosi się wrażenie, że Kyle jest po prostu przemiłym człowiekiem. Karin Majoka. Karin nadaje z Niemiec, ale po angielsku. Lubi nieśmieszne żarty, co mi bardzo pasuje, bo moje żarty też bardzo często nie są najwyższych lotów. Co bardzo lubię w jej filmach, to że bardzo często stoi za nimi jakiś taki wizualny czy montażowy koncept. A więc, bardzo krótko mówiąc, fajne zdjęcia i jest co oglądać. A na dodatek okazało się w jednym z filmów, że Karin ma polskie korzenie i nawet mówi trochę po polsku. Mógłbym jeszcze wymieniać, ale wydaje mi się, że na razie tyle wystarczy. Poczekam, aż niektóre nieopierzone kanały się trochę ustatkują. Może powstaną jakieś nowe i na pewno jeszcze wrócę do tej listy i ją trochę uaktualnię. A tymczasem podzielcie się waszymi sugestiami, jakie kanały o fotografii analogowej warto oglądać. Szczególnie te nieanglojęzyczne, bo takich znam wciąż bardzo mało. Tylko żeby miały napisy, żebym wiedział, na co patrzę. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.